Chyba nie jest źle. 20 000 kilometrów. Dużo ofu. No? No. Sporo. Tu jest rysa. Zobacz. Siema, siema, siema. Hola, hola, gdzie mnie z tą kamerą? Gdzie mnie z tą kamerą? Gdzie mnie z tą kamerą? No Czego? Dobra, Nie zgadzam się. O, widzę oświetlenie słabe, bo tu jest żeniówkowe, lekko zadymione. Dobra, zobaczcie to. Rozebrał już pół motocykla i dalej kręci śrubki. Pytanie numer 1, miotacz. Czy kowe się rozpadło? Mam dla ciebie i wielu złe wieści. Trzyma się. Trzyma się kupy? Trzyma się kupy i wygląda na to, że jeszcze długo się potrzyma. Coś, na co wielu pewnie czeka. Szybki wzgląd. Chwila, zapalimy kamery, Ja chcę bateryjkę. wszystkie krzywki, zobacz, nie tylko te tutaj dwie z boku. Dobra, to jest tak na szybkiego wstępniaka, tak? 2 dyszki są na budziku. Zużycia brak. No dobra, zobaczymy. Więc jeżeli ktoś twierdził będzie, Ja że... jestem z tych hejterów, będę kibicował, żeby coś się zepsuło. A ja po prostu może mam głupie szczęście i dostałem akurat ten egzemplarz dobry, O, a może innym tak się też być. popsuje. Tak też może być. No dobra, kręć pan śrubki. Na szybko, tylko tak, co dzisiaj robimy? Robimy zawory Zawory sprawdzamy. i sprawdzamy krzywki. Znaczy, umówmy się, zawory to sprawdzam, bo sprawdzam. No a umówmy się, że wszyscy to... Przepisówka mówi o zaworach, żeby robić. 2 dyszki i właśnie jesteśmy na 2 dyszkach. Tam może nie do końca. Ale żeby sprawdzać, czy żeby sprawdzić i ewentualnie regulować, tak? Od No razu. tak. Więc wygląda na to, że generalnie tam mamy 2 zawory tylko. 3 do korekty. Co mi się wydaje, że chyba nie jest złym wynikiem. Są ustawione 2 znaczniki. Tutaj musisz zbliżyć. Czekaj, podświecę ci. Są 2 znaczniki na wałkach. Są równiutko. W tym momencie tu jest wkręcona śruba. Ona jest zaostrzona na końcu. Ona wchodzi w odpowiedni znacznik na wale korbowym i blokuje. No i na sam koniec wałek wyrównoważający w mostku, w głowicy ma tutaj odpowiednie takie wycięcie też w poziomie. Tak to trzeba ustawić. Dlaczego krypto-KTM-iarz? Masa rzeczy z KTM-a, filtr oleju z KTM-a, filtry 2 dodatkowe, te takie siateczkowe, które są oczywiście z KTM-a, zębatka zdawcza z KTM-a, zębatka na kole z KTM-a, łańcuch, Jak to? ale jak to z KTM-a. Dobra, teraz po lekkich przeróbkach pivoty z KTM-a. No. Jeszcze parę rzeczy bym pewnie tam mógł wynaleźć. Silnikowo myślę, że dużo od tobie znalazł. Wiesz co, nie tylko silnikowo. Ale za to zawias bardziej japoński niż austriacki. No Bardziej tak, Showa, Kajaba. Kajawa Showa, tak? Przód, tył Kajaba. Okej, no. Zobaczcie, gdzie jest akumulator. Litóweczka. Krótkie lagi. Żeśmy przed chwileczką mierzyli, ale lagi są króciutkie. Za to wahacz długi. Ciekawa konstrukcja, nie? To też pamiętasz, ile on ma rozstawu osi? 2 mm więcej jak 790. 2 mm. Okej, czyli ogólnie krótki. Bo 790 i tak jest krótka. Patrzcie jeszcze sam bak, o czym żeśmy rozmawiali. Dlatego ten motocykl jest tak fajnie wyważony, ponieważ zobaczcie konstrukcję baku. Coś, co dla wielu producentów motocykli obecnie jest wciąż nie do zrozumienia, że baki można budować niekoniecznie w sposób takiej nakładanej kulki na ramę. Tylko zobaczcie, to jest bardziej wkładane w ramę, nie? To mamy część podsiedziskową już dawno. Także całkiem spoko to jest wymyślone. Znaczy wiesz, umówmy się, że to co robi na przykład Yamaha w tenerce, to No właśnie do tego piję. delikatnie mówiąc zbrodnia. Tak, dokładnie, zobaczcie. No tak naprawdę można było spokojnie zrobić ten bak w tenerce w ten sam sposób. Nie? Gdzie mamy jeszcze od przodu tutaj dostęp do filtra powietrza przed bakiem i bak sobie ładnie schodzi sobie na sam dół motocykla. Tam, gdzie tak naprawdę jest airbox w tenerce, to tutaj zamiast airboxa powinien być bak. No, bo w tenerce masz... Dokładnie, ja wiem. W tenerce masz tu airboxa, Dokładnie. a tutaj to wszystko jest zbiornikiem. A tutaj mamy to odwrotnie. No. Tak. Mniej więcej w ten sposób. No i tutaj
się odkręca tą śrubkę, przekręca się blaszkę, wyciągasz wtedy filtr powietrza, możesz go wymienić i to jest tak zrobione. No ale teraz, jeżeli się popatrzymy, to de facto zobacz, tutaj, frontem patrząc, to tutaj ten zbiornik, on wcale nie jest duży. Tak. On tak naprawdę tutaj Tak. i pod tyłkiem posiada większość objętości. I wiesz, to jest o tyle fajne, że ta masa jest nie tylko nisko, ale jest scentralizowana, ponieważ jest pomiędzy kołami najbardziej jak się da, nie? Ona schodzi tam, gdzie jest pomiędzy ta masa w centralnym punkcie motocykla. Jest jej z mało, przodu. jest tej masy mało i jest genialnie zlokalizowana. Także to powiem Ile to jest szczerze. w baku? Słucham? Ile to jest litrów baku? 18. No to zobaczcie. Więc no to jest w ogóle kosmos. Patrząc się, porównując teraz ten zbiornik z rdzewiającą stalową Yamahą, No właśnie. I jeszcze tu mamy plastik, nie? A nie Yamaszkę. no, jeżeli się popatrzymy też na to, one mają 2 dychy, te plastiki. Dobra, ja wiem, one są brudne, natomiast ani żadne mocowanka mi się nie połamały. No, A jak ze sztywnością tego? One są sztywne, czy takie bardziej tak, elastyczne? one są elastyczne, tak? Ja generalnie bym to porównywał to, co miałem w 800 CGS-ie. One się wycierają też, ale się nie łamią. Jest jakieś oznaczenie, z czego są wykonane? Nie wiem. Czy jest jakiś PP albo coś takiego? ABS plus PA. Dobra, APS plus PA, no. Więc to kto się zna, ten powinien wiedzieć. No. Mniej więcej tutaj nad tym masz wlew do zbiornika paliwa. Tu masz taką osłonkę, którą jak ściągniesz, to widzisz sobie coś takiego. Wykręcasz sobie to, przy czym tej śrubki nie wykręcisz do końca. Blokadę podnosisz I wyciągasz filterek. i filterek jest twój. Fajowo. Wlot powietrza, tu jest główka ramy. Wloty są tutaj 2, więc powietrze wchodzi do środka, trafia na tą ramkę. W tej ramce jest osadzony filtr powietrza. No i tu masz sam airbox. Pan pokaże, co to jest. A w mosteczku Mamy wałeczki. wałeczek. To jest wałek wydechowy Kowe 800X. No, pokręć. Że używany to widać. Natomiast czy klasyfikuje się to do... Nie widzę zatarcia. Będzie żyć. Niestety. Żyje. Niestety nie zatarł się. Pokaż pan tą chińską technologię. Jakie chińskie to jest KTM? Z jakiegoś pewnie odlewane z jakiegoś gumuleum. Z puszek po piwie. O! Widzę, ma sprężynki nawet. Krzywki. Jak mówił klasyk, ja nie znajduję w nich żadnej winy. Nie wiem jak ty. Bolewam. Czekaj. Nie dość, że to lekkie, mocne. Oj tam, ledwo Jeszcze 105 koni. Jeszcze się nie chciało zepsuć, no. Pokaż mostek. Czyli to są te łożyskowania, po których obracają się nasze sławetne wałki rozrządu. Coś tam jest lekko widoczne, ale chyba nie jest źle. 20 000 kilometrów. Dużo ofu. No? No, Sporo, tu jest rysa. Zobacz. chociaż ciekawe, bo pod paznokciem nie czuć. Ale wizualnie jakby ją widać mocno. Tak. Nie? Zanim No jest generalnie takie, coś jest. Coś jest. Ale jakieś takie mikro. Mógłby być bardziej plastelinowy, a tak to jakiś taki wygląda całkiem nieźle, no. Nie no, powiem ci, że on to generalnie to ma szansę po mojemu. No, nie, też tak uważam.
Śmieszna taka rama. Pierwszy raz widzę taką ramę, ale to dlatego, że ja nigdy w życiu nie rozkładałem niestety, albo stety, takich typowych dwucylindrówek. Miotacz włączył sprężarkę czy coś. Więc dla mnie ta rama trochę przypomina wizualnie takiego ramę ze ściga, ale to takie moje własne przemyślenia. No. Jak ty odbierasz w ogóle to Kowej w stosunku do T7, która tak naprawdę jest królem naszego segmentu średniaków, jeżeli chodzi o adventury? Coraz bardziej sobie zadaję pytanie, dlaczego? Dlaczego jest królem? Tak. Ty hejterze jeden. Nie, no ja wiem, ale im dłużej nie mam tenerki, tym więcej mam wątpliwości. No bo teraz tak, dobra, robię zawory, trzeba było ściągnąć czapeczkę i pooglądać, co tutaj w środku mamy. W tenerce. Ale powiedz mi w ogóle kwestia samego rozbierania w stosunku do tenery. No to dlatego właśnie chcę powiedzieć, tak? W tenerce, żeby się za to zabrać, oczywiście zbiornik, tutaj tak samo. Przy czym tutaj jest powiedzmy o tyle zabawnie, że no, zaczynasz od gmoli. Tu cokolwiek nie chcesz zrobić, to pierwsze co robisz, to ściągasz gmolę, więc to jest powiedzmy jakieś tam upierdliwe. No ale ściągasz zbiornik i w zasadzie po ściągnięciu zbiornika masz mega dużo miejsca. Musisz ściągnąć airboxa. W tenerce ściągnięcie airboxa to jest gruba zabawa, chociaż tam chyba do zaworów nie trzeba ściągać nie, bo jest pod siedzeniem. airboxa. Natomiast tutaj airbox jest bardzo fajnie zrobiony, bardzo fajnie się go ściąga, jest bardzo fajnie wpasowany. To jest chwila, moment i to jest ściągnięte. Po ściągnięciu, no dobra, musiałem tutaj wywalić, ściągnąć zbiornik wyrównawczy, regulator napięcia i podstawkę ABS-u, żeby jakoś tak dostać się, ściągnąć spokojnie czapkę. Natomiast miejsca jest dosyć dużo i nie jest to jakieś problematyczne, tak? Same zawory, jak to zawory... A dostęp? Na przykład w tenerce dostęp do silnika, do zaworu, do takich... Tam w ogóle Tam jest makabra. Tam nie trzeba było, właśnie tam nie trzeba było coś z chłodnicą przypadkiem robić? Odsuwać? Podobno da się to zrobić bez ruszania silnika. Ja do końca nie wiem, jak to zrobić. 2 razy robiłem zawory i mi się to ani za pierwszym, ani za drugim razem nie udawało. Tam musiałem popuszczać silnik. Okay. Czyli trzeba było ściągnąć całą chłodnicę, całe oprzyrządowanie. Trzeba było ściągnąć, odkręcić śruby, na których był mocowany silnik. Zostawiałem tak naprawdę tylko jedno mocowanie silnika tutaj z tyłu i odpuszczałem silnik, żeby ten silnik zszedł troszeczkę, przełożył się do przodu, żeby było więcej miejsca na ściągnięcie czapki. Tutaj w ogóle żadnych takich rzeczy. Generalnie po ściągnięciu zbiornika Airboxa mam naprawdę gruby dostęp i naprawdę niewiele tu trzeba się dalej bawić, żeby ściągnąć czapkę i zobaczyć zawory. Jeżeli chodzi o kwestie serwisowe, Kowe oceniasz dużo lepiej. Tak, ja bym powiedział, że trochę mi się przypomina moje kochane 800 GS, gdzie to też było w miarę fajnie zrobione. Tam no podobnie trzeba było zrobić, tak? Tam nie było akurat zbiornika u góry, tylko był airbox razem z akumulatorem, ale to się ściągało i był bardzo fajny, bardzo swobodny dostęp do świec, do głowicy i też nie trzeba było jakichś tam wielkich manewrów, żeby tą czapkę ściągnąć, żeby cokolwiek zrobić. Pod tym kątem, no sorry, ale tenera słabo. No dobra, idea była taka, żeby zrobić te zawory. No różnica podstawowa jest na pewno taka, że tutaj zawory robimy co 20, tam co 40. Tak, przy czym jak robiłem, znaczy za pierwszym razem po 400 000 w tenerce oddałem na zawory, to na 8 zaworów 7 było poza zakresem. Po 80 robiłem samemu i było dokładnie to samo na 8 zaworów 7 do regulacji poza zakresem. Przy 110, czyli skróciłem interwał do 30 000 i tam wtedy chyba był 1 czy 2 do regulacji. Nie było już wtedy jakiegoś dramatu. Tu wygląda mi na to, że są 2 do regulacji. Przy 20. Przy 20, tak. Więc trudno mi powiedzieć, czy to źle, czy to dobrze. To ostatnie moje pytanie brzmi następująco. Czy twoje wałki już nie będą żyć i Kowe idzie na śmietnik? Mam dla Ciebie złe wieści. Jedziemy na Biały Bór. O, czy jednak będą żyć? Wtedy zobaczymy, co 105 koni zrobi z Twoimi 110. Nic nie zrobi, co tam może zrobić? Może sobie podskoczyć. Ja oponkę zmieniłem na taką, wiesz, więcej piaszczystą, więc Biały Bór. Pamiętaj jedną rzecz. To wszystko jest niesprawiedliwe, dlatego że mój motocykl waży więcej i ja ważę więcej. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie, słuchaj.
Ja za każdym razem, jak idę do fryzjera, to sobie to powtarzam. No coś w tym jest generalnie. No dobra, dziękujemy Wam bardzo. Zobaczcie sobie, tak wygląda kowe rozebrane zupełnie. W sezonie błotnym, więc W sezonie błotnym, dlatego tak tu wygląda ogon. Jeszcze mu nie odpadł, więc chyba nie jest taki najgorszy. nawet się fajnie trzyma, powiem Ci szczerze. Nie, plastiki są luz. Światła? Jak oceniasz światła? Światła są luz, są Ale fajne. moc? A Co są tak. tenery? Bo tenera miała fajne światło. Jest to generalnie to samo, podobnie jest, tak? Nie ma jakichś dramatów, nie trzeba się jakoś szczególnie doświetlać. Ja wiem, że tam co niektórzy będą chcieli, to tamto, ale jak nie doświetlisz się, to będzie okej. twierdzi, że te światła są lepsze od tenery. Znaczy, bo myślę, że te same są raczej u niego w 450. Nie, bo to raczej... Ja bym porównywał generalnie. Ani w tenerce, ani tutaj nie miałem problemu. Czyli dobre. Jest okej. Chociaż dobra teraz 5 minut dla wszystkich hejterów. Niestety jedna lampa jest lekko uszkodzona. Nie wiem do końca co. Ma być rozpatrywany temat na gwarancji. Świeci, ale daje słaby strumień światła na światłach mijania. Na światłach drogowych jest okej. Na światłach mijania coś tam nie bangla do końca tak jak powinno banglać, więc Ile jest gwarancji na niego? standardowo 2 lata i Europejski Sojus. Na Ducati jest 4. Fabryczna. Odważnie. Są pewni swego. Odważni. No dobra, dziękujemy Ci bardzo za tutaj wszystkie tematy. No, ciekawe. Kto z Was już rozbierał swój motocykl i możemy sobie poporównywać, jak to wygląda z Kowe. Nie? Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, pa hej.